Cześć, dzisiaj pokażę Wam nową markę u mnie. O co chodzi, zaraz się dowiecie, macie linki w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. No i rozpoczynamy prezentację od dwóch naprawdę ciekawych myszek, które jakby nie było dość mocno się różnią i będzie to myszka Ryobo GM3 oraz Ola SC900 w wersji Pro. I tą możemy kupić za około 140 zł, za tą trzeba dać jakieś 260 i z myszką GM3 dostajemy taki właśnie zestaw, czyli jest instrukcja, są bardzo fajne gripy, do tego baza ładująca z portem USB, więc tą myszkę wystarczy na tą bazę postawić. Ona się tu dokuje i się ładuje. Natomiast myszka działa w trzech trybach. Działa w trybie bezprzewodowym, gdzie donglem jest ta cała baza. Druga wersja trybu bezprzewodowego to jest Bluetooth, oczywiście z niższym próbkowaniem. I trzecia wersja to przewód. I bezprzewodowo z donglem, jak i przewodowo mamy 1000 Hz, a poprzez Bluetooth mamy 125 Hz. I maksymalnie mamy 12000 dpi. Sensor to Pixar 3311 i wbudowana bateria ma 500 mAh, wymiary 120,5 na 60,1 na 38 mm, waga według deklaracji 55 gramów. No i konfrontujemy to z moją wagą, która pokaże 55, więc się zgadza. I przewód w oplocie dość miękki, dość cienki, jednocześnie solidny, długość 150 cm. Druga myszka ma również bogaty zestaw wyposażenia, model SC900 Pro. Mamy tutaj sensor PAW3395 i do 26 000 dpi. Wymiary myszki 125 na 67 na 43 mm. Waga jak najbardziej się zgadza, bo jest to około 62 gramów z baterią według specyfikacji. Natomiast myszka bezprzewodowo poprzez adapter, jak i przewodowo osiąga nawet 8000 Hz przez Bluetooth. Jest to tylko 125 Hz. No i sprawdźmy wagę z baterią. Mamy tutaj 65 gramów. Jeśli baterię wyjmiemy, mamy 51, czyli bateria waży jakieś 13-14 gramów. No i co w zestawie? Karta gwarancyjna, instrukcja, ponownie ciekawe gripy, trochę grubszy, ale długi i porządnie wykonany przewód. I w tym przypadku ma on 1,80 m. No i mamy adapter z logo SC900 Pro, który służy do łączności bezprzewodowej. W nim mamy gniazdo USB typu C. No i druga wymienna bateria. Też jest tutaj gniazdo USB typu C do naładowania samej baterii, ponieważ akurat tutaj nie mamy żadnej ładowarki. Ale oczywiście baterię możemy ładować też w myszce. No i jak zdejmiemy klapkę, to wypada nam druga bateria. Więc mamy taki szybki system podmiany. Wkładamy nową, zamykamy klapkę i możemy grać dalej. Jeśli chodzi o różnicę, no to myszka Ryobo czarna jest nieprofilowana. Od spodu mamy suwak do przełączenia trybów, 2,4 GHz wyłączone i Bluetooth. Przełącznik do DPI, 4 ślizgacze, w tym wokół sensora. Nieprofilowana prosta bryła, żadnych efektów RGB. Gniazdo, przyciski boczne działające z takim wyrazistym oporem, dość twardo. Przyciski główne również wyraziście i twardo i rolka, która jest cała gumowa, kręci się z wyraźnym oporem, tak bardzo precyzyjnie i jako przycisk działa dość twardo, z dość dużą siłą. Tak więc taka konkretna myszka, jeśli chodzi o uczucie przy wciskaniu. A drugi gryzoń, jak widzimy, jest już wyprofilowany pod gracza praworęcznego. Od spodu ponownie, ponieważ przycisk do DPI, suwaczek. Natomiast tutaj te suwaki są takie chropowate, mają taką specjalną strukturę. I tutaj 3 ślizgacze, jeden duży na górze, drugi na dole i wokół sensora. Ponownie gniazdo USB typu C do ładowania i dokładnie taka sama ilość przycisków, z tym, że tutaj mamy kontrolkę z przodu. I tak, przyciski boczne działają podobnie jak w poprzedniej myszce, odrobinkę lżej, może ten z tyłu. Przyciski główne też odrobinkę lżej, ale bardzo precyzyjnie, duży skok. I rolka kręci się z nieco mniejszym oporem, ale również precyzyjnie, dość dużo wystaje i jako klik działa też takim dość wyraźnym poziomem aktywacji ze średnią siłą. Zobaczmy software od myszek. Generalnie opcje są dość podobne, ponieważ możemy programować przyciski,
możemy nagrywać makra i przestawiać różne parametry, chociażby częstotliwość próbkowania czy wartości DPI, co jest też cechą wspólną. Nie ma żadnych elementów LEDowych, więc nie ma takiej sekcji w software'ze. Natomiast w przypadku tańszego gryzonia mamy maksymalnie 1000 Hz, jeśli chodzi o próbkowanie, a maksymalna wartość DPI wynosi 12 000. A w droższym gryzoniu mamy inny sensor, więc DPI to do 26 000, a próbkowanie to nawet do 8000 Hz, więc 8-krotnie szybciej niż w tańszej myszce. Ok, widzieliście myszki i ich software, a teraz czas na klawiatury, które są chyba jeszcze ciekawsze. Szczególnie ta klawiatura Leobok AMG 65. Natomiast tutaj mamy jedną klawiaturę tak naprawdę. Jest to klawiatura Aula F75 w dwóch wersjach kolorystycznych, gdzie troszeczkę się różnią one wyposażeniem, ale przede wszystkim jest to kolorystyka. Wszystkie trzy klawiatury działają w trzech trybach, czyli poprzez przewód, bezprzewodowo poprzez dongiel oraz poprzez Bluetooth, z najniższym próbkowaniem, ale wiadomo, coś za coś. Tego tą najciekawszą zostawimy sobie na koniec i na razie sobie spójrzmy na te dwie. Obie dostajemy z przykrywką przeciwkurzową, więc to jest przydatny element zestawu. Obie mają też pokrętełko do zmiany głośności, które działa też jako przycisk. Pokrętełko troszeczkę tutaj tańczy na boki, ale generalnie używa się go ok. Poza kolorem różnią się także switchami. W ciemnej wersji mamy switche typu Reaper i są to oczywiście przełączniki liniowe o dość wysokiej sile nacisku jak na ten rodzaj, czyli 45 gramów, skok 1,8 mm. Posłuchajcie. Ok, klawiatura jest dość wyrazista, ten dźwięk jest taki intensywny, natomiast taki ma być. Taki jest urok każdych switchy, jedne są cichsze, inne są bardziej głośne. Tak wygląda czcionka, jest wyrazista. Mamy 3 kolory nakładek, nakładki PBT, a format 75%. Z tyłu gniazdo USB typu C, przełącznik na Bluetooth, przewód i 2,4 GHz i schowek na dongle. Tak więc całkiem fajnie. Jeśli chodzi o ułożenie klawiszy, to widzicie w tej chwili mamy tutaj ergonomicznie to wszystko uporządkowane. Od spodu klasyka, 4 gumowe elementy i dwustopniowe podwyższenia. Wielowarstwowa konstrukcja na uszczelce, czyli to wszystko tutaj fajnie amortyzuje. Stabilizatory pod enterem bardzo dobre, pod backspace'em, pod spacją. Klawisze działają równomiernie, pod tym względem jest naprawdę dobrze. Nakładki są porządne, przyjemne w dotyku, natomiast nie są aż takie aksamitne jak w niektórych klawiaturach. Tak wyglądają same przełączniki Reaper. Mają taki specyficzny jasno-zielony kolor. Widzimy tutaj także dodatkowe elementy amortyzujące. Jest kolejna warstwa i potem dopiero mamy właściwe PCB. Tak to właśnie wygląda. No i jest hot swap, czyli sprawdźmy sobie, jak te przełączniki wychodzą. Nakładki wychodzą leciutko, a same przełączniki już sprawdzamy. Chwytam dobrze we właściwe miejsca. Bardzo lekko. Powiem Wam, że niezwykle lekko ten przełącznik wychodzi, tak więc wymiana switchy, gdyby coś tutaj się zadziało. To jest bardzo prosty temat, nie trzeba w ogóle używać siły. Pamiętajcie tylko, żeby wyjmować maksymalnie pionowo w górę i tak samo jak osadzamy, trzeba zobaczyć, jak idą bagnety i w ten sposób osadzić. Jak już tutaj dobrze się dopasuje, to dociskamy i mamy switch na miejscu. No i jeszcze ciekawostka, same gniazda mamy też 5-pinowe, więc możemy stosować tutaj przeróżne rodzaje przełączników. Tak więc wraca drugi switch, dociskamy, zakładamy nakładki, które jak widzicie od spodu też tutaj mają trochę inny kolor. Cyk, zakładamy, spacja, enter, no i wszystko działa. LEDy pokażę Wam w sekcji software'owej, zobaczmy drugą klawiaturę. No i mamy drugą klawiaturę, tutaj przełączniki Greywood V3, tak działają. Ponownie przełączniki liniowe, ponownie stabilizatory są tutaj świetne. No i same stabilizatory są w tych klawiaturach fabrycznie smarowane, więc wszystko jest tutaj w wysokiej jakości. Naprawdę nie ma się czego powstydzić. Klawiatura jest ciężka. Obudowa jest to prawda z tworzywa, ale dobrej jakości. No i wielowarstwowa konstrukcja z uszczelką też robi robotę. Układ to oczywiście ANSI w obu klawiaturach, a raczej we wszystkich trzech można powiedzieć, bo zaraz będzie jeszcze trzecia, czyli pomniejszony Enter, ale długi Backspace. No i tutaj tak samo poza kolorystyką nic się praktycznie nie odróżnia. Też jest schowek na dongiel, taki sam panel sterowania. Od spodu klawiatura będzie po prostu biała,
A co się będzie różniło, to przełączniki Greywood V3. Sprawdzimy również, jak z ich wyjmowaniem, czy jest tak samo dobrze jak w przypadku przełączników Reaper. Tak, powiem Wam, że one wychodzą bez żadnego problemu. W ogóle nie trzeba używać siły. Bardzo fajne, jeśli ktoś chce klawiaturę mechaniczną, a nigdy nie wymieniał jeszcze switchy i chce, żeby to było lekkie i przyjemne. Natomiast tutaj ciekawostka w stosunku do poprzedniego koloru. Mamy odwróconą diodę, czyli całe przełączniki są też odwrócone. Niby ten sam model, a jednak są różnice. Tak więc tutaj te przełączniki trzeba zawsze spojrzeć i pamiętać, że montujemy odwrotnie niż w wersji ciemnej. Dociskamy, wskakuje, klika i jest zamontowany. I nakładeczki, spacja, enter, page down i gotowe. I teraz pokażę Wam jeszcze, co dostajemy na wyposażeniu. Z każdą klawiaturą będzie instrukcja tego typu oraz taka plansza, taki quick start guide z podstawowymi informacjami, jak włączać, jak parować, jakie są na przykład skróty do zarządzania LEDami. Będzie też dwustronne narzędzie do zdejmowania nakładek tą stroną i do wyjmowania samych switchy. Będzie też przewód. Ciemna klawiatura, jasna klawiatura. Przewód natomiast w gumowej izolacji standardowej, nie mamy tutaj gamingowego oplotu. Niestety, ale przewód w tych klawiaturach jest bardziej do ładowania. I przewodziki mają 1,60 m, USB na USB typu C. Są ok. Natomiast jaka jest różnica? W klawiaturze z przełącznikami Reaper, czyli tej ciemnej, dostajemy 2 switche Reaper, a w klawiaturze jasnej z przełącznikami Greywood V3 dostajemy aż 4 zapasowe przełączniki. Natomiast to jest taki szczegół, bo te przełączniki raczej się psuć nie będą, ale w razie czego wymiana jest niezwykle prosta. No i przechodzimy do trzeciej klawiatury, najciekawszej. No i cóż, ciekawa kolorystyka, ponownie pokrywka przeciwkurzowa, 2 przełączniki, cóż to jest, zaraz Wam powiem. Ponownie przełączniki 5-pinowe, dodatkowe elementy i przewód. Przewodnik trochę dłuższy, bo 1,80 m i klawiatura ma nieco mniejszy format, ponieważ jest to format 65%, a nie 75%, czyli zniknął nam tutaj górny rząd klawiszy funkcyjnych. Tutaj mamy, tutaj nie mamy, no i niestety nie mamy pokrętełka. Natomiast to tutaj najbardziej wyróżnia tą klawiaturę, to taki ekran, no w sumie 2 ekrany. Ten ekran da się też wyjąć, więc jest wszczepiany. Fajna rzecz, mamy przełącznik trybów tutaj, mamy bardzo miłe, super delikatne w dotyku nakładki. Te przełączniki, które tutaj mamy, to są przełączniki tej właśnie marki, liniowe o nazwie Light Feather Switch, czyli lekkie jak piórko i faktycznie tutaj siła nacisku jest najniższa, jaką kiedykolwiek miałem okazję doświadczać, 29 gramów, żywotność do 60 milionów klików i słuchajcie, spacja, Enter, Backspace. Bardzo cicho, bardzo przyjemny dźwięk, taki trochę głuchy, takie stukanie. Jest ponownie wielowarstwowa konstrukcja na uszczelce, są smarowane stabilizatory, które pięknie tutaj działają. No Enter może odrobinkę bardziej ma luz niż w przypadku 2 poprzednich klawiatur. Wesoła kolorystyka, nakładki w kilku kolorach. Dużo różu, ale ta klawiatura też jest dostępna w ciemniejszych tonacjach. No i tutaj mamy kolor niebieski. Tu mamy ponownie różowe akcenty. Gniazdo USB typu C tutaj, a tutaj schoweczek na dongla. Łatwo się wyjmuje, dokuje się magnetycznie, więc nie trzeba z tym walczyć. I od spodu wygląda to tak. Mamy taką naklejeczkę, 4 stopery i dwustopniowe podwyższenia. Ponownie ergonomiczny układ klawiatury. Tak to właśnie wygląda. No i w tej części sprawdzimy jeszcze wyjmowanie tych switchy. Nakładki schodzą leciutko, są bardzo dobrej jakości. Ok, no i sprawdzamy standardowo, jak wychodzi ten switch. Chwytam go i powiem Wam, że odrobinę większa siła niż w przypadku klawiatur F75, ale i tak jest ok. Gniazda osadzone są głębiej, dioda też jest głębiej. Mamy tutaj jeszcze dodatkową warstwę. Tak wyglądają stabilizatory pod spacją. Standardowo jeszcze dla porównania drugi switch. Ok, troszeczkę więcej siły, ale do zrobienia. I w tym przypadku dioda jest na dole. Gniazda są 5-pinowe, czyli możemy użyć tutaj praktycznie każdych przełączników mechanicznych. Ok, cyk, wchodzi. Ok, zakładamy nakładki i mamy to. No i teraz software do klawiatur. I tutaj ta sekcja będzie troszeczkę długa, ponieważ jest sporo do pokazania. Nie chciałbym Wam tego wszystkiego pokazywać tak bardzo w skrócie, ale postaram się skrócić maksymalnie. Tak więc lecimy po kolei. Klawiatura AM65, zakładka Home,
Następnie key, czyli możemy sobie na przyciski zaprogramować na przykład inną funkcję. Czego mi tutaj brakuje w tych klawiaturach i to obu wersjach, nie ma prawego klawisza Alt, czy jeśli chcecie mieć na przykład na lewym Alcie prawy Alt, no to trzeba go sobie zaprogramować, ponieważ nie za bardzo dało się robić polskie znaki. Tak więc jest to jakieś rozwiązanie. No i mamy tutaj m.in. makra i tak dalej. Makro możemy sobie nagrać w osobnej sekcji. Zakładka z podświetleniem. Tutaj na szybko Wam pokażę. Efektów jest bardzo wiele, stałe kolory reaktywne, RGB, przeróżne. Możemy regulować jasność, prędkość oczywiście. Więc po kolei Wam teraz te efekty będę przełączać. Jest także klasyczny oddech chociażby. Spektrum, czyli podmiana bez oddechu. No i lecimy kolejne funkcje. No i kolejne efekty. Natomiast jak widzicie, same nakładki nie przebijają, ta czcionka jest bardzo wyrazista, te oznaczenia są takie mocne, natomiast to podświetlenie jest bardziej ozdobne pomiędzy klawiszami. Shuttle i Close Backlight, czyli wyłączone. Mamy User Backlight, gdzie możemy sobie tutaj konfigurować, na przykład robimy tak i tak. Możemy sobie oczywiście pojedyncze klawisze też powybierać. Dobra, powiedzmy coś takiego, Apply i skakuje nasze światło. I mamy rozszerzoną wersję, czyli Custom, gdzie możemy na przykład na numeryczne zarzucić sobie jakiś efekt, a na WASD damy powiedzmy coś zupełnie innego. I wtedy możemy mieć tutaj po swojemu pokombinowane różne efekty. Tak więc też jest to ciekawa opcja. Następnie tryby muzyczne. Mamy tutaj do wyboru różne kolory oraz tryby background, czyli odpalimy muzykę i zobaczcie, co się będzie działo. No dobrze, efekty muzyczne mamy, a teraz przechodzimy na ten właśnie pasek, gdzie ja sobie na przykład włączyłem datę oraz godzinę i gdzie możemy sobie różne rzeczy konfigurować. Na przykład w przypadku tej daty i godziny już na to lecimy, robimy edit i możemy sobie ustawić na przykład kolor godziny, chcę inny, ok, robimy, jest bardziej wyraźny, ok, pasuje, jest wyraźny, ok, mniej wyraźny, jak tam chcecie, można to sobie ustawić. Natomiast mamy też opcję background, czyli może być coś w tle, tło. Może mieć kolor, a może być ciemne. A może też być nawet białe, no i wtedy na przykład na tym białym słabo widać. Dlatego tu możecie sobie kombinować tak, żeby Wam to pasowało. Foreground, background. Podstawowe rzeczy mamy takie. Zwykły efekt. Mamy użycie procesora, karty graficznej z temperaturą, mamy prędkość internetu, takie elementy graficzne, tryb muzyczny, gdzie ponownie włączę Wam muzykę i patrzcie, co się będzie działo. Czyli tryb muzyczny może być nie tylko na klawiszach, ale też na tym wyświetlaczu. I następnie mamy jeszcze tryb Christmas, Aurora i jeszcze jeden, on się chwileczkę ładuje. Musimy tutaj cierpliwie poczekać jakieś 15 sekund i mamy taki tryb. Teraz będzie tryb Game. Aurora. No i mamy jeszcze tryb Rainbow. Natomiast wchodząc w edycję, w takie tryby mamy do wyboru bardzo dużo opcji, czyli chociażby prędkość tego efektu, kolory, dodatkowe efekty, więc też tutaj sobie możemy sporo poprzestawiać i patrząc dalej mamy ekranik ten mały. Mogą tutaj być podstawowe informacje, chociażby aktualna godzina. Ja teraz wgrywało się to dość długo, ale takie animowane logo Leobok. Ustawiłem sobie też tutaj na przykład znaczek Dodge'a, robię update to keyboard, chwilkę czekamy. No i mamy znaczek i możemy wrócić na podstawowy efekt, więc też tutaj mamy sporo kombinacji i ostatnia zakładka
gdzie możemy wyłączyć pewne kombinacje klawiszy, które by nas wyrzucały na przykład z gry, zresetować klawiaturę, sprawdzić firmware i ustawić czas uśpienia w przypadku połączenia bezprzewodowego. Co nam jeszcze pozostaje tutaj jako formalność? Test anti-ghostingu. Klawiatura reaguje niezwykle szybko, tak w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym. Poza Bluetooth, bo przez Bluetooth mamy niższe próbkowanie, więc ta komunikacja będzie kilkukrotnie wolniejsza. Natomiast do grania polecam dongiel albo połączenie przewodowe. Wtedy macie najmniejsze opóźnienia. No i możemy też wcisnąć wiele przycisków jednocześnie, klawiatura się nie blokuje. No i teraz druga klawiatura, czyli Aula. Na początek wersja czarna, gdzie ponownie te nakładki nie przebijają, ale ta kolorystyka jest dużo mocniejsza, ponieważ dioda jest umieszczona bliżej. Ponownie nie mamy prawego altu, więc dobrze go sobie w software'ze ustawić, a możemy to zrobić. Sprawdźmy też anti-ghosting. Reakcja bardzo szybka i tak samo możemy wcisnąć wiele klawiszy jednocześnie, więc tutaj nie ma żadnego problemu. No i software wygląda tak. Jest to taki standardowy software, gdzie mamy podstawowe rzeczy, jak wersja firmware'u, software'u, język, uruchamianie przy autostart i pozostałe opcje, łącznie z resetem klawiatury. Następnie sama klawiatura, gdzie na rozpisce mamy prawy alt, ale na klawiaturze mamy FN niestety. Też możemy sobie tutaj różne funkcje ustawiać, myszkowe, klawiaturowe, makro. Makro również możemy sobie nagrać. Mamy naprawdę sporo efektów, natomiast tutaj trzeba kliknąć dyskietkę, żeby się zapisało. Też Wam tutaj na szybko pokażę wszystko. Oczywiście regulacja jasności, prędkości. No i w międzyczasie widzicie te same efekty na klawiaturze jasnej. Możecie sobie porównać, jak to światło się rozchodzi. Każdy kolor ma swój urok, więc tutaj każdy wybierze to, co woli. Reaktywne. I mamy opcję Self-Define, gdzie możemy też sobie wybrać kolor, pomalować jakieś przyciski, pozmieniać co tam chcemy. Na przykład coś takiego robimy, klikamy i się zapisuje. Też fajna opcja. Chcemy coś dodać, no to bierzemy kolejne kolory, malujemy sobie. OK, dyskietka i mamy to. No i można też wyłączyć. Mamy też kilka efektów muzycznych. Zobaczcie sobie, jak to wygląda w praktyce. OK, i ostatnia zakładka to nagrywanie makro. Tak więc myślę, że mamy to, jeśli chodzi o software tych klawiatur, który jest rozbudowany i sporo można tam podziałać. OK, muszę Wam przyznać, że nowych marek ostatnio pojawia się u mnie naprawdę sporo, ale każda potrafi czymś pozytywnie zaskoczyć. Ciągle pojawiają się jakieś innowacje, chociażby tutaj jedna z klawiatur zaskoczyła mnie pozytywnie tym niesamowitym ekranikiem. Jest to oczywiście Bayer, typowy gadżet, który nie każdemu do szczęścia jest potrzebny, ale jeśli odczuwacie wewnętrzną potrzebę, że właśnie czegoś takiego szukacie, no to czemu nie? Pozostałe sprzęty pokazane w dzisiejszym filmie również solidnej jakości, dobrze się testowało.
Nie mam tutaj jakichś większych uwag co do ich działania. A pamiętajcie, że wszystkie ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu, także promocje. No jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, doceniacie moją pracę, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Napiszcie w komentarzu, który z tych 4 sprzętów najbardziej przypadł Wam do gustu. Możecie film także udostępnić, będę wdzięczny. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się!